We have a power, amortyzatory też mają power. No i zaczęliśmy testy po mokrym, tor jest cały jak bagno. O sile 8000 Nm. Dwie porządne amerykańskie lokomotywy. No i nie będę ukrywał, że oczekuję cudu teraz. Czy cud się wydarzy, zaraz zobaczymy. Jedziemy zakładać nowe zawieszenie do mechanicznej pomarańczy. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Jesteśmy u Tomka Skindera w firmie FF Sport, która będzie zakładała nam amortyzatory i sprężyny marki Öhlins. Ładny, bo pomarańczowy. Tu jest Öhlins, ten, który będzie zakładany. Mam tylko obawy, czy się zmieści jest większy i zbiorniczek jest przymocowany bezpośrednio do amortyzatora, a w Intraxie jest na przewodzie i jest osobno. Jest też dużo dłuższy skok tego amortyzatora. Tomek, kiedy będziemy coś robić przy nim? Dzisiaj zaczynamy. Dzisiaj. Tomek, chodź, pokażemy sekretny pokój. I otwierają się drzwi. Powiedz nam, to jest duża maszyna, a to jest mała. To zacznijmy od małej. Mała pewnie jest prostsza. Mała jest prostsza, bo mała jest do badania twardości sprężyn liniowych. Bardzo proste. Liniowych? Tak. Progresywne od Focusa tu się nie sprawdzi. Nie. Bo musi być inna maszyna. Tomek nie chce kupić tej innej, bo jest droga, ale kiedyś to zrobi. A powiedz nam, jaki power w newtonach ma to urządzenie? 20 koni ma mechanicznych, bo to urządzenie ma 20 koni mechanicznych. 20 koni mechanicznych ma silnik. Ale mówiłeś mi, że możemy tam schamować rebound, który jest o sile 8000 Nm. Śmiało, tak. Albo i więcej. No. Dwie porządne amerykańskie lokomotywy. 8000 Nm. Taki jest Made in USA. Powiedz nam, co robi ta maszyna w ogóle? Maszyna zdejmuje charakterystykę amortyzatorów w określonej prędkości. I co z tego? No i dalej trzeba z tego wszystkiego wyciągnąć wnioski, w sensie do czego mają być amortyzatory, jaką mają mieć charakterystykę, w jakim zakresie prędkości, jakie mają mieć siły tłumienia, w jaki mają sposób działać regulacje i tak dalej. Czyli ta maszyna jest składową twojej wiedzy jakby. Tak, no to żeby ją wykorzystać, musisz mieć tą maszynę. Tak. Okej. No fajna ta maszyna. Fajna. Bo my na YouTubie to lubimy wiedzieć, ile to kosztuje. Drogie jest, kosztuje 250 000. 250 000 kosztuje ta maszyna. Dlatego jest zamknięta w takim pomieszczeniu, z którego teraz nie wyjdziemy. Już zostaliśmy. Teraz już jest koniec. Amortyzatory hamujemy wszystkie, w sensie i motocyklowe, i rowerowe, i samochodowe, tak? Miałem kiedyś Ducati ze złotym Öhlinsem. Eskę taką. Tak. Z Emiratów. Zajebiście pracowało. W ogóle nie wiedziałem, czy to się reguluje, czy nie, ale to się chyba nie reguluje. Tak? Reguluje się. No, to ja nie umiałem regulować, a i tak był szybki. Dobra, to jest firma FF Sport, a to jest zajebiście droga maszyna, a to był Tomek Skinder. Tomek, bardzo mi miło. Tomek będzie składał moje zawieszenie. Jak znowu będę chujowo jeździł, to wiecie, do kogo pretensje. Jadę właśnie na tor przetestować nowe zawieszenie od Öhlinsa, amortyzatory, nowe sprężyny. Mamy pozmieniane też stabilizatory, przełożenie główne skrzyni biegów, szpery międzyosiową w przód. No i nie będę ukrywał, że oczekuję cudu teraz. Czy cud się wydarzy, zaraz zobaczymy. Nie widać, ale złoty jest.
bywa na testach, regulujemy zawieszenie, a mamy wyciągniętą skrzynię biegów. Skrzynia Selholm, 5 biegów, sekwencja, MPG, symbol. Zrobiła nam focha. Proszę. Trzeba zbijać, czy to schodzi razem z tym? To jest kołek, trzeba. Ale trzeba? Trzeba. Nasuwane na ten wałek, nie? Milwaukee, klucz z reklamy. Kluczem Milwaukee odkręcimy wszystko. Wysypał nam się trzeci i drugi bieg. Trzeci to już w ogóle tragiczny. Dogi się zaokrągliły. Tomek z firmy FF Sport próbuje coś zrobić. Mamy jakieś używane zębatki, próbujemy to chociażby wskrzesić. Nie wiem, czy to się uda coś z tego zrobić, ale może się uda. Przywiozłem jakieś zębatki z Transit Center, ze skrzynki Wicik Motorsport i mamy dwójkę, mamy trójkę, nie mamy czwórki. To jest jedyne, co możemy zrobić w tym odcinku. Także jak to przed chwilą Tomek powiedział, to jest, możemy pokombinować i to jest jedyne, co możemy zrobić w tym odcinku. Nawet nie zdążyliśmy dobrze sprawdzić, jak chodzi o lins, ale przejechałem 5-6 kółek i samochód reaguje inaczej niż na Intraxie, na tym zawieszeniu i wydaje mi się, że reaguje lepiej. Nawet nie zużyliśmy porządnie opon dzisiaj. Może dlatego, że trzeba było iść do kościoła, bo dzisiaj jest święto maryjne, święto Wojska Polskiego, można było iść na defiladę. Dużo rzeczy można było, ale można było też pojeździć po torze. Motopark Tor Toruń. Dziękuję Panie Bogdanie za udostępnienie toru. Dziękuję Marcin Gagacki za pozwolenie jeżdżenia po miękkim. No niestety sobie nie pojeździłem, ale liczy się gest, bardzo to szanuję. No i co? No. Zobaczymy, czy jeszcze pojeżdżę, czy już nie pojeżdżę dzisiaj. Teraz wystąpi pan Nagieras. To ja myślę, że to jest bez szans. I teraz jest pytanie, jaką muzykę do tego podłożyć. Czterech pancernych. 4 pancernych. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Cut gear działa, czyli to przekładanie biegów bez sprzęgła działa, natomiast no tak działa, że te 600 koni pozbawiło mnie jednego z biegów. Nie pękła zębatka, tylko tam są takie dogi, które wpadają jakby w, no przesuwka jest, na zębatce są takie wypusty i one jakby wbijają się w następny bieg. No i jak się człowiek uczy często jeździć z gearcutem, to często bywa tak, że po prostu to nie działa. Człowiek się boi pociągnąć na siłę, a tam trzeba piznąć tą dźwignią, po prostu nie puszczając w ogóle gazu przy pełnej piździe i przekładając to. No i ja jakby no przekładając to ze sprzęgłem trochę wcześniej popsułem tą skrzynię, ale no może to nie ja ją popsułem. To nie ja. Że się sama popsuła. Nie wiem. Będę miał wszystkie biegi, tylko 4 będę miał spieprzoną, więc może nie wskakiwać. Może wskakiwać, ale raz, dwa, trzy sprawdzimy. Chodzi o to tylko w tej chwili, żeby sprawdzić zawieszenie w tym samochodzie, żebyśmy mogli coś zrobić z Olinsem. O, nagrywasz teraz. Sytuacja wygląda tak, że
Chłopacy przywrócili samochód do życia. Skrzynia biegów działa, złożona z marchewki i bombek od choinki. Natomiast walka z zawieszeniem będzie długa. Tomek zapisał już 64-kartkowy zeszyt cały. Zastanawiam się, kto to kiedyś przeczyta. Szef coś mi. Generalnie jest dobrze, bo amortyzatory działają na klikanie i samochód działa na zmianę. To jest bardzo dobra informacja. Czyli pokrętła od Amorów się kręcą. Mnóstwo możliwości regulacji zespół Olinsie i muszę wam powiedzieć, że no tutaj, żeby ustawić ten samochód na ten tor, na daną pogodę, temperaturę i tak dalej, to jest mnóstwo pracy. To są dni pracy na torze. Nie godziny, tylko dni. Słońce pomału zachodzi, ale my będziemy jeździć aż całkowicie zajdzie. Więc trzymajcie kciuki, żeby ten dzień był udany. Teraz zmieniamy położenie stabilizatora. Położenie stabilizatora, nowych stabilizatorów, bo zmieniliśmy stabilizatory, zmieniamy położenie stabilizatora. Tam są takie nożyce, które się przestawia twardo, pół twardo i miękko. No i to tak mniej więcej działa. Zmieniamy też opony. Amortyzatory mają straszny power. Amortyzatory mają power. Jeździmy na tak miękkich sprężynach, że szok po prostu. A ten amortyzator trzyma tą sprężynę, ma straszną siłę. Nic złego nigdy nie powiem na Olinsa. Natomiast co do Intraxa, to już mam mieszane uczucia. Po raz kolejny jedziemy testować zawieszenie Olinsa na tor. Tym razem mamy jeździć po mokrym. Ciekawe, czy będzie mokry. No i zaczęliśmy testy po mokrym. Co prawda nie pada, ale tor jest cały mokry jak bagno. Pokażę wam, jak wygląda w środku samochód. Ciekawe to dosyć. Ale syf. Dlatego cała wiązka instalacji w środku samochodu musi być wodoodporna. Wszystkie złączki muszą być szczelne, bo tam w środku też pada, jak się jedzie. Jakie fajne chłopacy mają polary, też możecie takie mieć. Najbardziej brudny silnik Coswortha. Tam jest jakaś dziura, taka niebitna. Jak spojrzysz. Chłopacy szukają dziur w ścianie grodziowej, żeby tak błoto mocno nie leciało do kabiny, bo jak się dostaje błotem po oczach, to się ciężko prowadzi. Tam... No i jesteśmy na kolejnej rundzie Mistrzostw Polski w Rallycrossie w Toruniu. Jedziemy teraz trening. Chłopacy zmieniają jeszcze półosie i przeguby na nowe z przodu. Sławek działa z półosiami i składa. Tak się montuje nową półoś. Sławek to ma tu profesjonalny sprzęt w tym busie. A my stoimy sobie w ten sposób i zaraz zobaczymy, czy nasze testy po deszczu miały sens i czy to coś daje, czy nic nie daje. I w ogóle pada zajebiście. I powiem wam, że tak zwany wet race teraz będzie, czyli będziemy zapindalać po mokrym. Nie będzie padać. Słońca też nie będzie. Będzie lało.
pierwszym biegu kwalifikacyjnym przyjechałem drugi za Darkiem Topolewskim. Przestało padać. Robi się ładnie, więc zmieniamy opony. Bardzo miękka mieszanka. Zacni goście nas odwiedzili. Moja małżonka dotrzymuje mi towarzystwa. Teraz będziesz już w filmie, nie da się tego uniknąć. Fireplace to jest prezent ode mnie. Zostałem o to okrzyczany niesamowicie. Bardzo mocno. Ale powiedz, jak żałujesz teraz. No teraz tak ci powiem, wybaczam. Nie, ja się boję. I oto jest zagwozdka, czy to jest fizykoterapeuta, czy fizjoterapeuta? Osteopata. Ręce, które I leczą. teraz tu jest, patrz. Tu. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Hello, we are in paddock again. Now we speak English. This is the Jan Selholm from Sweden, specialist of the drivetrain, gearboxes and the axles. I driving on the Selholm gearboxes. It's the best one. Młodzi się bawią. Fajnie mają. Słońce nam wyszło. No to dobrze czy źle? Dobrze, nie? Cieplej będzie. Niedziela rano, piękne słoneczko świeci. O, Olins Polska. A tu kolega idzie na mistrza. Pokaż nazwisko kolegi nazwisko. 404, to taki błąd jest, wyskakuje w internecie czasami. 404, czy to błąd, czy to... Zacny zespół Nowe Miasto, Olsztyn blisko. O, i tutaj zacni ludzie chodzą. Konkurencja też. Idzie kolega. Najdłuższy kombinezon w padoku. Cześć, cześć. Kolega uczestniczy bardzo mocno w życiu YouTube'a i innych mediów społecznościowych. Się stara się czasami. Prawie Polak. Jak ci idzie po pierwszym dniu? Strasznie. O, to W tak pierwszej jak kwalifikacji miałem z kolegą Kuszczyńskim kontakt i 4 kółka na kapciu. W drugiej się skończyło sprzęgło, trzeciej nie pojechałem, także no. Czyli normalnie, czyli Tak. standardowo. Że nie trzeba wolno, ani nie trzeba szybko. Można wcale. Odwiedził nas. Czy mógłbyś się nam, miły mój, ponieważ to jest mój kolega, mogę mówić do niego na ty, czy mógłbyś nam się przedstawić branżowo? Dawid Pałuszek, reprezentuję firmę NGK. Jest nam niezmiernie miło gościć, tym bardziej, że to jest mój kolega od wielu lat. Jesteśmy strasznie ciekawi. Czujecie powiew tego profesjonalizmu w wypowiedzi? Troszeczkę poprzestawiali nam starty, wjechaliśmy na start biegu kwalifikacyjnego, a tu się okazuje, że musieliśmy zjechać i teraz jadą lighty. My mamy koło do złożenia. Wiesz co robić? Nie wiem. Zbigniew Staniszewski, gwiazda rajdów w Polsce, mistrz szutrów olsztyńskich. To on pokazywał Hukowi, jak tam jechać między tymi drzewami. Najszybszy człowiek w ciągu ostatnich 2 dni, bo w ostatnim biegu zjechał, ponieważ były jakieś tam problemy. Musiał zadzwonić może do małżonki, to nie ma znaczenia. Nie chciał jechać. Jest w tym bardzo dużo przesady, ja się nie zgadzam z tymi słowami. Zbyszek, jeśli nie musi, to nie jedzie, a jest tak szybki, że czasami nie może. Jestem po prostu wiejskim kierowcą rajdowym.
To się nadaje na Trochę YouTube'a. teraz rallycrossowym. Pokażemy twój samochód z bliska, bo ma podobne barwy trochę do mnie. Piękny jest. Ten Ford jest, w ogóle Fordy, co myślisz o Fordach? Te Fordy to fajne są wozy. Tu jest Ford, tam jest Ford. Jest dużo tych Fordów. Czy jesteś zadowolony z tego, bo to jest twój pierwszy Ford w życiu, prawda? Tak. Taki, mówię stricte jako wyścigowe auto. Tak, ale przez wiele lat wypożyczałem Forda z różnych stajni. Czyli jeździłem w rajdach. Wybór świadomy. A, wybór świadomy. Wypożyczałem z 3 stajni 3 różne Fordy przez szereg lat i to dobrze działało, to kupiłem swój jeden, a potem 2. Czy to, rozumiem, że to jest Maćka Oleksowicza samochód były, czy ojca, syna? No, czy to było tak? Mam obydwa Fordy od obydwu panów, pana Maćka Oleksowicza oraz szanownego pana seniora Krzysztofa Oleksowicza. Akurat ten egzemplarz to jest od Maćka Oleksowicza. Okej, czyli patrz. Już się doliczyłem. Dobry węgiel. Tak. Most of the people are so close-minded. They going to school and they working a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not new. Whoa, look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Możemy? Finał Polski z karą 5 sekund. Zakończyłem chyba na ostatnim miejscu. Ale finał rundy litewskiej udało mi się zdobyć drugie miejsce. Także pierwsze podium w sezonie. Zaraz będzie rozdanie pucharów. Drugie miejsce Marcin Wicik. Do usłyszenia, cześć! Nie było. Marcin, chciałem Ci pogratulować. Dzięki. Drugiego miejsca. Ciężko było. Ale warto. Mówił to Bartosz, cóż, że ze Szwecji. A to są najlepsi kibice rallycrossowi na świecie.